Przenosimy się teraz do regionu, który często nazywa się kotłem narodów. To tutaj historia Europy splata się z historią Orientu w najbardziej widoczny sposób. Aby jednak zrozumieć, jak islam stał się częścią tego krajobrazu, musimy najpierw obalić mit o tym, że muzułmanie na Bałkanach to obcy przybysze. Zanim na Bałkanach pojawiło się chrześcijaństwo czy islam, region ten tętnił życiem starożytnych ludów. Na zachodzie, w dzisiejszej Albanii i Bośni, rządzili Ilirowie, na wschodzie w Bułgarii Trakowie, na południu Grecy, a w Rumunii Dakowie. Kiedy Bałkany stały się częścią Cesarstwa Rzymskiego, a później Bizantyjskiego, nie doszło do żadnej masowej wymiany ludności. Mieszkańcy pozostali ci sami, zmieniła się jedynie ich administracja i religia na chrześcijaństwo. Wniosek jest zatem prosty. Bałkańczycy od tysięcy lat są tą samą rdzenną ludnością, która jedynie przyjmowała kolejne warstwy kultury i wiary. Islam natomiast nie dotarł na Bałkany wraz z ekspansją islamsko-arabską VII wieku. Przyniosło go Imperium Osmańskie kilkaset lat później, w XIV i XV wieku. To był czas wielkich zmian. Bitwa na Kosowym Polu w 1389 roku czy upadek Konstantynopola w 1453 roku otworzyły nową erę. Osmanowie rządzili Bałkanami poprzez tak zwane systemy miletów. Był to unikalny na tamte czasy model administracyjny, w którym ludność dzielono nie według narodowości, lecz według religii. Każda wspólnota religijna, prawosławni, katolicy, Żydzi, posiadała własną autonomię. Kościoły i klasztory nie tylko nie były burzone, ale funkcjonowały pod oficjalną ochroną sułtana. Patriarchat w Konstantynopolu zachował swoje wpływy, a lokalne wspólnoty żydowskie cieszyły się wolnością, jakiej nie miały w zachodniej Europie. Oczywiście istniała dżizja, podatek dla niemuzułmanów, ale pamiętajmy, muzułmanie w zamian musieli służyć w wojsku i płacić zakat. Dla wielu mieszkańców Bałkanów dżizja była po prostu ceną za pokój, bezpieczeństwo i zwolnienie z obowiązku walki na frontach ogromnego imperium. Jeśli nie mieczem, to jak islam rozprzestrzenił się na Bałkanach? Statystyki z XVI i XVII wieku pokazują, że był to proces powolny i nierównomierny. W Albanii i Kosowie muzułmanie stanowili około 60 do 70% ludności. W Bośni około 40 do 50%. Ale już w Bułgarii był to zaledwie przedział między 20 a 30%, w Grecji poniżej 10%, a w Syrii mniej niż 5%. Historycy tacy jak Noel Malcolm w Bośnia A Short History wskazują m.in. takie przyczyny. Po pierwsze, awans społeczny. Przyjęcie islamu otwierało drzwi do najwyższych urzędów w państwie i kariery w armii. Po drugie, słabość struktur kościelnych. W Bośni istniał tzw. kościół bośniacki, uznawany przez Rzym i Konstantynopol za heretycki. Pozbawieni wsparcia z zewnątrz wyznawcy tej wiary często widzieli w islamie bezpieczną przystań. Nie możemy zapominać o najważniejszym, o sferze ducha. Dla wielu ludzi islam okazał się po prostu religią, która dawała jasne odpowiedzi na fundamentalne pytania. Prosty i surowy monoteizm był dla wielu bardziej zrozumiały niż zawiłe spory dogmatyczne tamtej epoki. Ogromną rolę odegrali tu również sufi, muzułmańscy mistycy, których skromne życie, dobroć i głęboka duchowość stały się dla lokalnych społeczności najlepszym świadectwem prawdziwości nowego przesłania. Ludzie przyjmowali islam, bo wierzyli w jego prawdę, znajdując w nim spokój i sens, którego szukali. Zresztą tak niejednokrotnie dzieje się do dziś. Takbir. Amin.